Porażające to było dla nas doświadczenie zobaczyć inny świat z innej perspektywy. Świat, o którym się, mam wrażenie, nie mówi. Ciekawym wyzwaniem było też to, że cały plan był tłumaczony na język migowy. Ciężko jest utkać w materii filmowej ten język, tą komunikację. Cześć, nazywam się Piotr Krzysztof Kamiński, jestem reżyserem filmu Szumy i Fonie. Cześć, nazywam się Mikołaj Bernatowicz, jestem autorem zdjęć do filmu Szumy i Fonie. Pani Anna! Film opowiada o chłopcu, Kodzie, czyli słyszącym dziecku głuchej mamy, który jest wrzucony w rolę tłumacza i niestety trafia na system, który jest nieprzystosowany dla osób głuchych. I mimo, że akcja filmu toczy się w Polsce lat 90., to nadal ten system pozostaje w zeszłym stuleciu. Nie będę tego czytał, proszę. Mama nie umie rozczytać się z ruchu, szczególnie u obcych. Ale ty słyszysz, czy też będą problemy? Ja słyszę. No to chodź tutaj, chodź, usiądź grzecznie, pomożesz mamie. Inspirowaliśmy się prawdziwymi historiami, które zostały opisane we wspaniałym reportażu Anny Goc-Głusza. Porażające to było dla nas doświadczenie zobaczyć inny świat z innej perspektywy. Świat, o którym się, mam wrażenie, nie mówi, a przynajmniej tych filmów o głuchych jest znacznie mniej. Ciężko jest utkać w materii filmowej ten język, tą komunikację i pokazać osobie słyszącej te trudności i wykluczenia. Założeniem było to, żeby opowiedzieć ten film jak najbardziej delikatnie i jak najbardziej neutralnie, tak naprawdę, ponieważ chcieliśmy po prostu oddać głos naszemu bohaterowi i jego mamie. I wcale nie zakładaliśmy, że pokażemy świat z jakiejś zupełnie innej perspektywy wizualnej. Kamera miała podążać tak naprawdę za bohaterem, miała być jego przyjacielem i przede wszystkim chcieliśmy uprościć nasz język opowiadania. Chcieliśmy pozbyć się wszystkich upiększaczy, chcieliśmy pozbyć się wszystkich trików wizualnych, które gdzieś tam lukrują obraz, żeby nie odciągał widza od przekazywanej historii, a przez to, że historia była prosta, to i obraz musiał być prosty. Chcieliśmy podążać za naszym głównym bohaterem, więc naturalną myślą było to, żeby podejść jak najbliżej. Chcieliśmy też zajrzeć mu w oczy, tylko tutaj pojawiło się wyzwanie tego, jak pokazać język migowy na ekranie, a jednocześnie być bardzo blisko bohatera. Spowodowało to zmiany w kadrowaniu. Musieliśmy troszeczkę rozszerzyć nasze kadry, tak żeby właśnie ująć mimikę bohatera razem z językiem migowym, który jest tutaj najważniejszy tak naprawdę. I jest to ciekawe, bo język migowy też ma bardzo dużo w sobie emocji, które są przekazywane na twarzy, więc te kompozycje musiały zawierać i dłonie, i twarz w dobrych proporcjach i to było bardzo ciekawe doświadczenie, żeby właśnie nie ograniczać trochę właśnie tego języka. Proszę wypełnić kartę choroby. Lekarz zaraz przyjdzie. Ciekawym wyzwaniem było też to, że cały plan był tłumaczony na język migowy. Po to właśnie, żeby zapewnić pełną inkluzywność i było to bardzo ciekawe, że niezależnie tak naprawdę czego dotyczyły te słowa, wszystko było tłumaczone i nawet jakieś tam nasze techniczne uwagi, które sobie przekazywaliśmy, też były tłumaczone i uważam, że było to świetne, no po prostu. Nie patrz, nie wolno. Myślę, że obaj weszliśmy w ten świat i kulturę głuchych na tyle mocno, że mogliśmy opowiedzieć naprawdę wrażliwy i czuły film, zaangażowany, bo tak mam wrażenie, że mieliśmy taką misję tam na planie też, żeby oddać głos głuchym.